Cadillac wchodzi od przyszłego roku do Formuły 1 wraz z nową formułą techniczną, która to przed całą stawką stworzy naprawdę spore wyzwanie. Niemniej jednak w tym filmie odpowiemy sobie na pytanie, jak do tego doszło, że 11. ekipa w stawce się pojawi oraz jakie wyzwania rzuca przed nią świat Formuły 1. Za początek możemy sobie wyznaczyć tutaj rok 2021. Wtedy to Michael Andretti, oczywiście wspierany przez utytułowanego ojca Mario Andrettiego, skierował swoje starania na zakup zespołu Saubera. Niemniej jednak ich rozmowy spełzły na niczym i w 2021 batalii o ten zespół zwyciężyło Audi, które to również od przyszłego roku pojawi się w stawce, właśnie w miejscu, które obecnie zajmuje Stake F1 Team Kick Sauber. Niemniej jednak nie była to ostatnia próba Michaela Andrettiego, ponieważ wiedział on, iż zakup już istniejącego zespołu jest o wiele prostszy niż budowanie ekipy od zera, bo dzięki temu mamy już na czym budować i możemy sobie dzięki temu odpuścić opłatę wejściową, o której więcej w dalszej części materiału. Tak więc Amerykanin postanowił zakupić amerykański zespół, czyli Haasa. W 2022 jednak, jak sam przyznawał, podjął 1 000 000 prób zakupu zespołu i wszystkie z nich spełzły na niczym. To sprawiło, że Andretti Autosport, chcąc wejść do Formuły 1, musiało wejść jako nowa 11. ekipa. I tak we wspomnianym 2022 zgłosili oni swoją chęć wejścia do królowej sportów motorowych, podając również Alpine jako swojego dostawcę jednostek napędowych. I tu warto wyróżnić, że poza samym Alpine, które oczywiście automatycznie w tej sytuacji było pozytywnie nastawione do wejścia 11. ekipy, również McLaren wypowiadał się w pozytywnym tonie o planach Michaela Andrettiego. Niemniej jednak byli oni w zdecydowanej mniejszości, ponieważ większość stawki, bojąc się o finanse, nie patrzyła już na tę kandydaturę tak pozytywnie. A to wszystko dlatego, że tak jak jest to zapisane w Concord Agreement, wiemy, że zespoły dzielą się przychodami chociażby z reklam i logicznym jest, że większy kawałek tortu przypadnie nam, gdy dzielimy go na 10 kawałków niż na 11. Temu też istnieje opłata wejściowa, która to poza wypowiedziami w negatywnym tonie szefów ekip takich jak chociażby Toto Wolff, również stanowiła dla zespołu wyzwanie. Początkowo mówiło się o tym, że 200 milionów opłaty wejściowej będzie ciążyło na amerykańskiej ekipie. Niemniej jednak z czasem kwota rosła do 250 milionów dolarów, a jak się później okazało, Andretti zapłacił za wejście znacznie więcej. Finalnie bowiem kwota wejścia do Formuły 1 wyniosła 450 milionów dolarów. Stop! Jeżeli chcesz przejść przez most, musisz zapłacić myto. Mi w dupę masz. Na początku 2024 roku kandydatura Andretti Autosport zostanie odrzucona. I tak nie będą oni mogli wejść do Formuły 1 w 2025 ani 2026 roku, ale hej, nie martwcie się, wciąż macie szansę na 2028. Tak moglibyśmy podsumować decyzję włodarzy tej kategorii. Niemniej jednak to sposób, w jaki argumentowano odrzucenie Andrettiego, był tym, co najbardziej rozsierdziło kibiców. Mianowicie uznano, że to, iż biorą silniki od Alpine, zanim ogarnią swoje, jest złe dla prestiżu sportu. Ponadto stwierdzono, że ta amerykańska ekipa nie wnosi zbyt wiele do stawki, co, umówmy się, było dosyć mocną wrzutą na Andretti Autosport, który jest przecież obecny w innych gałęziach motorsportu, oraz było to też trochę mocnym lekceważeniem ekipy, zdając sobie sprawę, że przecież mamy w Formule 1 amerykańską ekipę Haas, która to kupuje ile się da i w tamtym okresie, no umówmy się, czy ona była na tyle dużą wartością dla Formuły 1, było to poddawane pod wątpliwość i temu też powstawało mnóstwo memów na ten temat, wskazujących na to, jak dziwnym tworem jest Haas. Niemniej jednak trzeba tu też pamiętać, że Haas wchodził do Formuły 1 w zupełnie innych czasach, w których nie było to tak trudne, tak kosztowne, a Formuła 1, kolokwialnie mówiąc, nie była tak wielka.
Ponadto dodatkowymi powodami odrzucenia był brak silnego zaplecza marki, takie jak chociażby Audi czy Ford, które wchodzą do sportu w 2026. I tak, prosty wniosek jest taki, że nazwisko Andretti było dla F1 za mało prestiżowe, nawet jeśli stało za nim General Motors. Tak czy inaczej, trzeba było wezwać posiłki. Andretti powrócił do rozmów, tym razem z Cadillaciem, obiecującym, że od 2028 sam będzie napędzał bolidy. Do tego czasu w sezonach 2026 i 2027 za plecami kierowców Cadillaca wjeżdżać będzie jednostka napędowa z Ferrari. I tak Cadillac jako brand i nazwa ekipy oraz ich jednostki napędowe, plus oczywiście 450 milionów dolarów wejściowego, sprawiły, że Formuła 1 się ugięła i pozwoliła wreszcie wejść ekipie Andrettiego do stawki. A co czeka zespół Cadillaca w sezonie 2026? Cóż, nowa formuła techniczna, w której wyrzucamy efekt przypowierzchniowy, za to zwiększamy istotność napędu elektrycznego. Ponadto Cadillac wykorzysta dwóch doświadczonych kierowców, to jest Sergio Pereza oraz Valtteriego Bottasa, czyli legendarne numery 2 z wielkich zespołów, którzy poza doświadczeniem i dowożeniem punktów będą mogli też uraczyć zespół radami, które wyciągnęli z swoich poprzednich zespołów. Tak więc znamy już solidny fundament zespołu w postaci kierowców. Podobnie będzie też z doświadczonym szefem zespołu, Jérôme Loudonem, o którym później, ponieważ nie samym doświadczeniem żyje człowiek. Warto tu bowiem wspomnieć, że w iście amerykańskim stylu postawiono tutaj również na kierowcę z IndyCar. I tak kierowcą rezerwowym ma zostać Colton Herta. I zdecydowanie Cadillac, podobnie jak w Formułę 1, wchodzi to na serio i od 2026 zobaczymy Coltona już nie w IndyCar, ale w wyścigach Formuły 2. Jeśli chodzi zaś o doświadczenie szefa ekipy, no to Jérôme Loudon pracował przecież w zespole Virgin, a później w Marusi czy też Marusi Manor, więc wiemy, iż jest to człowiek obdarzony doświadczeniem, również jeśli chodzi o rozwijanie maszyn przy ograniczonym budżecie. Zresztą, jak z jego ust mogliśmy dowiedzieć się w podcaście Beyond the Grid, podczas Grand Prix Włoch na Monzie ponad 60 osób symulowało udział aut Cadillaca w czasie rzeczywistym. Ponadto symulowali oni nawet brak dostępności kierowców w czasie, w którym mieli oni być w zagrodzie medialnej. A zatem wirtualne auto pozwoliło ekipie na realny trening procedur. Ekipa ma również o tyle trudne zadanie, że ma przed sobą 2026, rewolucyjny sezon, jeśli chodzi o formułę techniczną. W miejsce DRS-ów leci tu bowiem system obsługujący redukcję oporu tylnego, jak i przedniego skrzydła. Ponadto, poza porzuceniem DRS-u, w odstawkę idzie też efekt przypowierzchniowy, co ma zwiastować lepsze i łatwiejsze ściganie w deszczu oraz inny sposób łapania przyczepności. Ponadto nowe jednostki napędowe z ogromnym udziałem energii elektrycznej będą stanowiły dla amerykańskiego giganta spore wyzwanie. Podobnie zresztą jak dla całej stawki, która niestety ze niezwykle zbitej zmieni się znacząco, jak to zawsze przy nowej formule technicznej. Tak czy inaczej, w nowej formule czekają nas ciekawe rozwiązania techniczne, różne pomysły zespołów, no i udział Cadillaca, którego ja będę obserwował z zapartym tchem. A wy jaką przyszłość wróżycie amerykańskiej ekipie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a ode mnie na dziś to będzie już tyle. A jeżeli interesują was tego typu materiały, rozważcie subskrypcję bądź podbicie filmu. Z góry dziękuję. A skąd on samochód weźmie? I to Cadillaca! Co za typy to wymyślają?